Witajcie kochani. W swoim ostatnim haulu, w którym pokazałam Wam swoje zakupy kilku różnych marek, wspomniałam Wam o tym, że z uwagi na długość filmu zdecydowałam się podzielić go na dwie części. I dzisiaj opowiem Wam o rzeczach marki Hugo Boss, jakie kupiłam sobie w ostatnim czasie. Będzie to 7 rzeczy tej marki, także to będzie kolejny na moim kanale haul dedykowany konkretnej marce, w tym przypadku Hugo Boss. Ja już wcześniej robiłam haul dedykowany marce Hugo Boss. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Link do niego wyświetli Wam się tutaj na górze. I w tamtym haulu mówiłam o płaszczach, a dzisiaj opowiem o paru innych rzeczach, które mam nadzieję okażą się dla Was w jakiś sposób ciekawe, przydatne czy też inspirujące. Oczywiście zachęcam też wszystkich tych z Was, którzy nie widzieli tego haula zbiorczego, do nadrobienia zaległości. Link do niego również wyświetli Wam się tutaj na górze. Przechodząc do meritum, ci z Was, którzy śledzą mnie od dłuższego czasu, wiedzą, że ja bardzo lubię markę Hugo Boss. Podoba mi się styl, w jakim są projektowane ubrania tej marki, a także tkaniny. I mam coraz więcej rzeczy tej marki. I pierwszą rzeczą, o jakiej chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest, uwaga, uwaga, muszę sobie tutaj zdjąć ją z wieszaka. Ta oto bluzka, jak widzicie, w kolorze beżowym. Może Wam ją tutaj przybliżę. I ona ma rękawy długości 3/4, sięgają mi za łokieć, a także zakończenie w formie takiej lekkiej baskinki. Także ona świetnie się sprawdza zarówno ze spódnicami ołówkowymi, jak i spodniami. I to jest, słuchajcie, rozmiar XS, przylega do ciała. Także podejrzewam, że nie każdy będzie się czuł w tym komfortowo. Ja ją już miałam na sobie, wiecie kiedy? We vlogu, w którym pokazywałam Wam podróbkę torebki Louis Vuitton Pochette Métis i tam pisałyście mi, że ładnie wyglądam. Także zakładam, że między innymi dlatego, że podobało Wam się to, co mam na sobie. W ogóle jest tak, że większość chyba tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, to są rzeczy, które już się przewijały w różnych moich i nie tylko filmach i vlogach. Także dzisiaj po prostu podsumowuję dla Was te swoje zakupy. Jeżeli chodzi o cenę tej beżowej rzeczy, to kosztowała ona 850 zł. Kolejna rzecz, o jakiej chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest ta oto szara bluzka, która wygląda w zasadzie jak t-shirt, ale nim nie jest. I jest ona, słuchajcie, wykonana w 100% z wełny dziewiczej i to daje się odczuć na ciele. W ogóle nie gryzie, jest bardzo przylegająca. Ten szary odcień jest trochę zbliżony do tego mojego swetra z Max Mary, który mam teraz na sobie, aczkolwiek ten sweterek ma odcień takiej brudnej szarości, a ten takiej typowej szarości, jeśli miałabym to jakoś porównać. Kiedyś Wam mówiłam o tym, chyba w jakimś haulu, że poszukuję rzeczy, które będą przylegały do ciała i idealnie współgrały ze spódnicami ołówkowymi i niedługo nie mogłam takich rzeczy znaleźć, bo albo były za luźne, albo były wykonane ze złych tkanin, więc jak tylko zobaczyłam tę bluzkę i ją przymierzyłam, poczułam się w niej naprawdę super i ona też bardzo dobrze wygląda ze spódnicą ołówkową, także myślę, że świetnie sprawdzi się w pracy. Tutaj piję do wszystkich tych pań, które obowiązuje jakiś dress code biurowy i nie tylko. Także ja jestem z tego zakupu bardzo, bardzo zadowolona. Miałam już na sobie tę bluzkę, wiecie gdzie? W haulu z męskimi rzeczami Louis Vuitton, który zrealizowałam dla Was z Darkiem. On jest na moim kanale. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Wyświetli Wam się tutaj na górze. Jeżeli chodzi o rozmiar, to ta bluzka ma rozmiar S. I jest oczywiście, pomimo tego, że jest to wełna i jest to rzecz ciepła, to jest bardzo cienka, także naprawdę przyjemna i komfortowa w noszeniu. I jej cena, teraz wyjściowej ceny nie pamiętam, ponieważ to jest tak, że ja część z tych rzeczy Hugo Bossa, które Wam dzisiaj pokażę, kupiłam w momencie, kiedy były już przecenione. I ja nie pamiętam w tej chwili, czy to była przecena 30%, 20% czy 50%, więc powiem Wam po prostu, w jakiej cenie ja to kupiłam. A kupiłam ją za 300 zł. I do tego zauważyłam, że jest jeszcze tak jakby w komplecie coś, co się nazywa cardiganem, w tym samym oczywiście odcieniu, tylko że z długimi rękawami.
długie, klasyczne rękawy. Rozpinanie tutaj, nie na guziki, tylko złote jakby zatrzaski. I znowu pojawia się tutaj taka ala baskinka. I to bardzo dobrze wygląda oczywiście z tym t-shirtem, chciałam powiedzieć, z tą bluzką, którą Wam przed chwilą pokazywałam, ale też z innymi rzeczami. Przy czym od razu zaznaczam, że nie wygląda to dobrze założone na gołe ciało, dlatego że przynajmniej u mnie jest tak, że te zapięcia się rozszerzają, ukazują ciało i to niezbyt ładnie wygląda. Także nie polecam nosić na gołe ciało, tylko raczej zakładać to na coś. Rozmiar oczywiście S, znowu wykonany w 100% z wełny i nawet tutaj jest napis Merino Superfine, proszę bardzo. I jeżeli chodzi o cenę, to kosztował 850 zł. Będąc w Van Graffie, ponieważ to właśnie tam kupuję większość rzeczy marki Hugo Boss. Część też kupuję w butiku Hugo Bossa, w Złotych Tarasach oczywiście, ponieważ mieszkam bardzo blisko i śmieję się często, że Złote Tarasy są moim drugim domem, ale powracając do tematu, robiąc zakupy w Van Graffie, zwróciłam uwagę na ten oto wspaniały Golf w kolorze ciemnozielonym, w którym zakochałam się niemal od razu. I ja się w nim już Wam pokazywałam, realizując haul technologiczny. Link do niego znajdziecie na górze i byliście tym Golfem zachwyceni, ja się wcale temu nie dziwię. Nosi się go, słuchajcie, wspaniale. Jest to naprawdę piękna rzecz. Jeżeli chodzi o tkaninę, to ten Golf został wykonany w 100% z wełny owczej, ale merynosowej, czyli jednej z najlepszych rodzajów wełen, jaka istnieje, która jest bardzo cienka. A generalnie jest tak, że im cieńsze włókna, tym lepsza wełna. I tak jest w tym przypadku. W momencie, kiedy ja dotknęłam po raz pierwszy tej rzeczy, to byłam przekonana, że ona jest wykonana z kaszmiru, bo ona w dotyku jest prawie taka sama, jak ten mój sweterek w paski Max Mara z Hola ostatniego. I jest to wełna, ale znowu bardzo, bardzo ciepła, bardzo przylega do ciała, tak jak powiedziałabym nawet, że je opina. Jest trochę ten Golf prześwitujący, także trzeba uważać, co się pod niego zakłada. Oczywiście zakładanie, w sensie mam na myśli bieliznę, bo raczej koszule, t-shirty i inne takie rzeczy nie wchodzą w grę, bo to będzie źle wyglądało ze względu na to, że on jest naprawdę przylegający i opinający. Świetnie podkreśla sylwetkę. Bardzo, bardzo go Wam polecam, słuchajcie. Jest to rozmiar XS. Jest idealny do noszenia znowu ze spódnicą ołówkową, czyli znowu wpisuje się w ten taki, może nie trend, ale charakterystykę bohaterów serialu Suits, także już go kocham, w sensie tę rzecz, ją kocham. Widzę, że mam problemy z wysławianiem się. Powracając do tematu, ona kosztowała, Golf w sensie kosztował 480 zł, ale znowu kupowałam go wtedy, kiedy był przeceniony. Nie wiem, jak duża była to obniżka, ale widziałam ten Golf jeszcze w różnych rozmiarach w dalszym ciągu w Złotych Tarasach w Van Graffie, także on jest cały czas do kupienia, a nawet jeśli nie uda Wam się go zdobyć, to proponuję wejść na przykład sobie na stronę Zalando. Tam są bardzo podobne rzeczy, też wykonane z wełny albo z kaszmiru. Podlinkuję Wam oczywiście te podobne rzeczy pod spodem. Kolejną rzeczą marki Hugo Boss, jaką sobie kupiłam, jest ten oto żakiet w granatowo-białym kolorze, w takim trochę chanelowskim stylu, bym powiedziała, tak mi się przynajmniej kojarzy. I on jest, słuchajcie, zapinany na zamek błyskawiczny w kolorze szarym. I tutaj posiada też takie elementy w postaci pasków granatowych. Sięga do pasa. Można go nosić na coś, nie wiem, na przykład t-shirt albo jakąś sukienkę. Jeśli ktoś miałby ochotę, to też na gołe ciało, nie powinno to źle wyglądać. Ja już go miałam na sobie w jednym z vlogów, także mogę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze się sprawdza. I on jest w rozmiarze 34, tak jak większość rzeczy marki Hugo Boss, jakie kupuję. To one właśnie mają taki rozmiar 34. Nie wiedzieć czemu, bo z reguły ja mam rozmiar 36, noszę rozmiar 36, ale jakoś w tym przypadku jest inaczej. I kosztował, słuchajcie, niech tutaj spojrzę, 600 zł.
tylko że znowu ja go kupiłam w momencie, kiedy był przeceniony, także nie wiem, jaka była jego cena wyjściowa. Jednym z moich najświeższych nabytków jest ta oto przepiękna sukienka z krótkim rękawkiem, która sięga do kolan. Za chwilę pokażę Wam ją w całości. Jest granatowa, ale posiada pasy czarne, czerwone i białe i ona mi się, słuchajcie, spodobała od razu. Jak ją tylko zobaczyłam na wieszaku, modliłam się, żeby mi pasowała, w sensie była odpowiednia do mojej sylwetki i okazało się, że tak było po prostu. W rozmiarze oczywiście 34. Nawet widzicie, to jest tak świeży nabytek, że ja jej jeszcze nie miałam na sobie. Wykonana, słuchajcie, w 100% z bawełny. Genialnie podkreśla kobiecą sylwetkę. Jest to sukienka opinająca, super dopasowana. Posiada pasek w pasie, który w razie potrzeby można sobie odpiąć. I ta sukienka jest dostępna jeszcze w wersji spódnicy, w sensie można kupić sobie spódnicę ołówkową taką samą, która również jest przepiękna i polecam Wam, naprawdę Wam polecam. Słuchajcie, jestem cały czas pod wrażeniem tej sukienki, zapinana na zamek. Kosztowała 1890 zł dokładnie i to jest najnowsza kolekcja, także ona jest cały czas w sklepach, także możecie ją nabyć, drogie panie. Gorąco ją Wam polecam. Ostatnią rzeczą, o jakiej chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest ten oto czarny płaszcz, który, jak pewnie zobaczycie na zbliżeniu, ma jedną podstawową wadę, że jest czarny i widać na nim kocią sierść. Czarny kolor dziwnym zbiegiem okoliczności przyciąga kocią sierść i nie tylko. Także myślę, że wszyscy kociarze i zwolennicy koloru czarnego wiedzą, co ja tutaj przeżywam. W dodatku ten płaszcz ma jakby jakieś dziwne właściwości dodatkowo przyciągające tę sierść. Tak czy inaczej. To jest płaszcz dwurzędowy typu prochowiec, wiązany w pasie, który idealnie sprawdzi się w okresie, chciałam powiedzieć letnim, przejściowym, w sensie wiosną i jesienią. I przygotowując się do tego filmu uzmysłowiłam sobie, przypomniało mi się, że ja miałam podobny płaszcz dawno temu, jeszcze kiedy studiowałam, czyli bardzo dawno temu. I to był płaszcz marki H&M, bardzo podobny, jeżeli chodzi o krój. Miał trochę inny materiał, ale ja go bardzo lubiłam, bardzo długo nosiłam, do czasu aż go zgubiłam, co miało miejsce też parę lat temu, ale tak mi się właśnie przypomniało, skojarzył mi się ten płaszcz po prostu. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że jakby Hugo Boss specjalizuje się w produkcji odzieży wierzchniej. Także też z tego względu go kupiłam. Rozmiar znowu 34, cena 1900 zł. On jest cały czas dostępny w ofercie, jest to nowa kolekcja. I powiem Wam, że to jest już mój 6. płaszcz tej marki. Także wychodzi na to, że zaczynam kolekcjonować płaszcze akurat tej marki, chociaż powiem Wam, że znam osobę ode mnie lepszą w tym zakresie i jest nią mój partner, który ma więcej płaszczy właśnie marki Hugo Boss niż ja, a dodatkowo ma jeszcze kurtki. I chyba, tak mi się teraz wydaje, że wszystkie egzemplarze odzieży wierzchniej, jakie on ma, są właśnie marki Hugo Boss. Także polecam w imieniu własnym i w imieniu swojego partnera tę markę, zwłaszcza jeśli chodzi o okrycia wierzchnie. Przymierzam się oczywiście cały czas, mam na liście w tej swojej tabelce w Excelu do kupienia m.in. płaszcz Max Mary i Burberry. Ale wszystko, słuchajcie, w swoim czasie, na tej mojej liście jest mnóstwo rzeczy, także ja po prostu sukcesywnie będę się w nie zaopatrywać. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Film na pewno będzie krótszy niż poprzedni haul. Dajcie mi proszę znać, która z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, najbardziej Wam się spodobała. Czy lubicie markę Hugo Boss? Co sądzicie o haulach dedykowanych?
czy wolicie hole dedykowane właśnie, czy też hole zbiorcze, a może i takie, nie wiem, piszcie proszę w komentarzach. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich rzeczy, o których Wam dzisiaj wspominałam. Wypisałam tam dla Was rozmiary, ceny, zamieściłam też linki do sklepów, w których możecie kupić rzeczy podobne, także korzystajcie. W opisie pod filmem znajdziecie również linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna, a także spis rzeczy, które mam dzisiaj na sobie i kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż. Zachęcam do obserwowania mnie. Tak, i na końcu oczywiście muszę się kto pojawić? Oczywiście Lord i wybić mnie z rytmu. Także kontynuując, gorąco zachęcam do obserwowania mojego kanału, w sensie subskrybowania mojego kanału i obserwowania mnie na Snapie, klikania kciuków w górę, jeśli film Wam się podobał. I co? Bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.